Przez tysiąclecia człowiek jeździł na czymś takim. Derę brał pod dupę i jechał w świat. Potem przyszedł czas samochodów, takich pięknych, spalinowych. Te konie stały się mechaniczne. Smrodek benzyny, paliwa. A teraz co? A teraz pchewy, mchewy, srewy, elektryki. I wiecie co? Na szczęście jest taka firma, która ciągle pamięta, jak to było tak kiedyś i osiodłała dla nas takiego rumaka. Mach 1 to nazwa sama w sobie będąca legendą, ponieważ już w 1969 roku po raz pierwszy pokazano takiego Mustanga i był to Mustang, który był specjalnie dostosowany do tego, żeby można było nim jeździć nie tylko po drogach publicznych, ale także po torze. I podobnie jest w tym wypadku. To, że to jest Mach 1, możecie przede wszystkim poznać po tym, że ma tutaj dwa takie niestety zaślepione otwory. Co ciekawe, i w oryginale, i w późniejszych wersjach tutaj znajdowały się lampy i nie rozumiem, dlaczego Ford nie mógł tego zastosować ponownie tutaj, czyli wsadzić dwóch fajnych szperaczy, nawet niechby one nie działały. Albo tylko dawały delikatne światło, albo były tylko reflektorami dziennymi, ale ile lepiej by ten przód wyglądał, słuchajcie. To, co też z przodu odróżnia Macha 1 od zwykłego Mustanga GT z V8, to jest ten dół zderzaka, przebudowana tutaj atrapa chłodnicy. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten dół, to przebudowano go w ten sposób, żeby na przykład tu stworzyć dodatkowe kanały powietrzne, które będą chłodziły hamulce. To samo tyczy się tutaj tego miejsca. Zobaczcie, tu pojawiło się takie użebrowanie na przykład. Widzicie je zapewne. Nie zniszcz sobie kamery silny. Wypłaszczono trochę podłogę i te kanały kierują strumień powietrza od wewnątrz na hamulec po to, żeby był lepiej chłodzony. Co ciekawe, same hamulce są dokładnie takie same jak w wersji GT, czyli mają 15 cali z przodu, 380 mm średnicy, 6-tłoczkowy zacisk Brembo. Z tyłu ten zacisk jest tylko dwutłoczkowy, a sama tarcza ma 33 cm. To się też zmieniło. Ten splitter jest znacznie większy niż w wersji GT. W Machu 1 kuń jest też czarny, to go odróżnia i możecie sobie odróżnić go w bardzo prosty sposób na drodze, jak będzie jechał, że nie jest srebrny, tylko jest czarny. Z boku tutaj mamy też nawiązania te pomarańczowe. Wydaje mi się, że one są dostępne tylko z tym lakierem akurat, dedykowanym do Macha 1, ale sprawdźcie to sobie w konfiguratorze, ten jest akurat bardzo czytelny, ten fordowski. Opcjonalne my mamy felgi 19-calowe, w standardzie są 19-calowe również, ale wyglądają trochę inaczej, te są dużo ładniejsze. Jak zobaczycie w konfiguratorze, to dobrze to widać. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj oczywiście lotkę, zamiast kunia tutaj znowu mamy napis Mach 1 oraz zmieniono tutaj w stosunku do GT ten tutaj dyfuzor i rzeczywiście jak zerkniecie, to nie ma tutaj takich płetw pionowych, jak zazwyczaj jest w dyfuzorach, tylko tutaj macie krateczki. Widzicie, krateczki, tamtędy wypada powietrze. Natomiast najwięcej zmian w stosunku do zwykłego GT z V8 znajduje się tam, gdzie oczy tego nie widzą. Ten sam silnik, co nie znaczy, że taki sam. Zmieniono tutaj przede wszystkim układ doprowadzający powietrze do silnika. Zmienił się układ dolotowy, powiększono przepustnice, one mają teraz 87 mm. Zobaczcie, jak wygląda otwarta pokrywa filtra powietrza i zobaczcie, jak gigantyczny jest ten filtr stożkowy. Natomiast najśmieszniejsze jest to, słuchajcie, że jak widzieliście tutaj pewnie są dwa otwory, nie? Taka krateczka, jak plaster miodu wyglądająca. I one są, słuchajcie, tam zaślepione. Tutaj jest jakiś taki dziwny otwór, który tam nigdzie nie przelatuje powietrze, tylko to wygląda tak, jakby było przygotowane pod tuning dopiero, a tu w ogóle jest wszystko zaślepione. Tutaj przylega osłona tego filtra po to, żeby nie dostawała się do niego woda. Więc naprawdę przedziwna konstrukcja. Natomiast samo poprawienie tego układu chłodzenia spowodowało, że mamy 10 koni więcej niż V8 GT i jest ich tutaj równo 460 Nm, 529, czyli toczka w toczkę, dokładnie tyle samo. Natomiast znowu to powietrze, to, że silnik ma więcej powietrza i tyle samo newtonometrów, ale te newtonometry są dostępne w szerszym zakresie obrotów. W związku z czym przyspieszenie do setki względem V8 GT zdecydowanie się poprawiło, przede wszystkim przy automatycznej skrzyni biegów, jaką mamy tutaj, ponieważ już nie 4,9 sekundy, ale 4,4 sekundy do setki. To charakterystyczny element Macha 1, czyli rozpórka przednich kielichów. Zawieszeniowo drobne zmiany wprowadzono, bardzo drobne i tak samo w układzie kierowniczym, takie, które mają sprawić podobno, że lepiej się prowadzi,
w warunkach torowych. Natomiast co istotne, lepsza jest też chłodnica oleju, która jest poprawiona, tego silnikowego. Lepsza jest, a w zasadzie teraz podwójna chłodnica tej automatycznej skrzyni biegów, ponieważ dorzucano taką powietrzną. I same te dwa elementy spowodowały, że chłodzenie poprawiło się o 75%. To oznacza, że samochód powinien być wytrzymalszy i lepiej znosić właśnie ostre traktowanie i na przykład warunki torowe. Poprawiono też, chłodnica dodatkowa się pojawiła oleju w dywsze. Natomiast powiem Wam szczerze i uczciwie, że nadal nie wiem, czy ten samochód ma szperę, ponieważ w informacji prasowej napisano, że w jednej części, że występuje ta szpera tylko z manualem, a w drugiej części napisano, że w ogóle w Machu 1 jest seryjna. Ostatni element, który odróżnia Macha 1 od zwykłego GT, to te końcówki wydechu, które zobaczcie, są perforowane tutaj od wewnątrz i to podobno ma jeszcze poprawiać brzmienie. No to zobaczmy, jakie to brzmienie jest. I teraz tak, tutaj jak się pstryknie konika, to macie tryby układu wydechowego. Najpierw sobie sprawdźmy, jakie są... O, cichy, zobaczcie. Przy przejściu z cichego na normalny słychać, że tam się jakaś klapka przełącza, ale potem już i przy sportowym, i przy tor wyścigowy nie słychać. Cichy. Dobra, ok, to sprawdzimy w takim razie, jak brzmi z cichym. To teraz normalny. Ależ to jest piękne. Ba 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 ba. Ba 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 ba. I tor wyścigowy. Moim zdaniem skromnym nie ma żadnej różnicy pomiędzy trybem sportowym, wyścigowym, a normalnym. Jest tylko pomiędzy cichym, a tymi trzema. No dobra, to zajmijmy się względami praktycznymi, gdyż przecież Mustang słynie z tego, że jest 4-osobowym autem sportowym z V8. Bagażnik. Pojemność 402 litry i rzeczywiście wystarczy, żeby tutaj wrzucić dwie duże walizki. Myślę, że nawet te nasze by weszły. Niestety ten otwór załadunkowy tutaj jest dosyć mały, więc jedynym problemem mogłoby być wciśnięcie ich tam, tudzież większych rzeczy. Mieliśmy taki problem na przykład wczoraj ze sprzętem chłopaków. Była jedna taka skrzyneczka, z której wystawała rączka. No i rzeczywiście już trudno było ją tutaj w ten sposób ustawić, żeby wszystko było ładnie i wygodnie. Wielka przestrzeń tutaj pod spodem jakby była przystosowana do koła dojazdowego i być może takowe można zamówić, nie wiem, sprawdźcie sobie w konfiguratorze, a jak nie ma koła zapasowego, to jest 2 razy większy niż w innych samochodach kompresor, co jest ciekawe, bo zawsze to jest połowa tego. No i oczywiście jest też płyn gdzieś tam pod spodem, który się do tego trzeba wlać. Jest uchwyt fajny, nie wala się nigdzie trójkąt, ani gaśnica, tylko ładnie wszystko przymocowane. Nieładnie natomiast oczywiście wykończone, natomiast to w amerykańskich samochodach wcale nas nie dziwi. Nie tylko zresztą w amerykańskich samochodach, w amerykańskich domach również. Ściany w amerykańskich domach są zrobione dokładnie z czegoś takiego, tylko z drugiej strony jeszcze jest taka wykładzina. Niczym to się nie różni naprawdę od ściany w przeciętnym amerykańskim domu. O, i tutaj bardzo ładnie ukryty, schowany, poprowadzony przewód. To jest przewód prawdopodobnie do kamery. Dobra, z tyłu miejsce. No bo czasami chcielibyście kogoś przewieźć tym Mustangiem V8 Mach 1 wyjątkowym i pokazać mu, jak to jeździ. I wsiadanie do tyłu to jest udręka, bo po pierwsze tak, jak pociągniecie za wajchę, to fotel nie przesuwa się do przodu. W związku z czym, żeby tam weszły, wsiadły, cokolwiek zrobiły dzieciaki, to musicie fotel najpierw przesunąć do przodu, a następnie pochylić oparcie i dopiero wówczas można zająć tutaj miejsce. I o dziwo, i tego miejsca jest na pewno znacznie więcej niż na przykład w takim Porsche 911, przynajmniej na nogi, bo mogę je tutaj umieścić. Siedzę tak jakby w takiej dziurze i tu jest mi naprawdę dosyć wygodnie. Tylko tam już z przodu nie bardzo będzie mógł ktoś usiąść. Natomiast nad głową, no please. Natomiast ma, słuchajcie, składane oparcia foteli. Tylko chyba z poziomu bagażnika? Nie, tutaj, z tego poziomu. A wiecie, po co ma składane oparcia tych foteli? Nie po to, żebyście mogli przewieźć więcej bagażu. De facto po to, żebyście lepiej słyszeli wydech, który jest tam z tyłu. Nie ma żadnego gniazda USB, nie ma żadnych nawiewów, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, nie ma cup holderów, nie ma tutaj nic. O, jest troszkę wykładziny na fotelu, ale już go tam ładnie
O, schowamy. Środek. No tu jest dopiero zmian w stosunku do zwykłej wersji GT. Wiecie ile? O, to jest jedyna zmiana. Czyli tabliczka Mach 1 z oznaczeniem, który to jest wyprodukowany egzemplarz. Natomiast to nie jest wersja limitowana. Tyle, ile zamówień będzie, tyle podobno jest w stanie Ford zrealizować. To jest numer 3649. Kierownica taka sama, konsola środkowa taka sama, cała deska rozdzielcza taka sama, tunel środkowy taki sam, gałka zmiany automatycznej skrzyni biegów taka sama, boczki takie same, wszystko co go odróżnia jeszcze od Macha 1 to akurat w naszym przypadku te kubełkowe fotele z napisem Recaro. I warto jest akurat je zamówić, bo możecie niżej siedzieć niż w przypadku tych foteli standardowych, a nawet ten Recaro jest tak jakby był jeszcze 2-3 cm niżej, to bym się nie obraził, ale jest i tak ok. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to jest to absolutnie typowy Mustang, który niczym się nie różni od Mustangów innych, czyli tutaj mamy plasticzek. No to wszystko jest takie amerykańskie, o tak to powiedzmy. Zobaczcie, to jest wspaniały materiał, naprawdę. To zrobiono z jakiejś pianki, takiej prawdopodobnie montażowej, którą pomalowano na czarno i jeszcze to jeszcze pal licho, ale to jak tutaj to coś udaje szef na skórze, no to już woła naprawdę o pomstę do nieba. No ale to jest amerykańskie auto i do tego trzeba się przyzwyczaić. To samo dotyczy się niektórych tutaj plastików, na przykład w drzwiach. O, tego plasticzku, który jest naprawdę taki no po prostu nieprzyjemny w dotyku. Na szczęście to jest miękkie, tutaj, ale są takie elementy, na które oczywiście przy tej cenie nie będziecie zwracali uwagi i marudzili, że o Boże kochany, naprawdę jak to wygląda. Nie, ale zobaczcie na przykład tu na tym podłokietniczku ten uchwyt otwierający. No to niektóre z elementów tego wnętrza, jak to ładnie ujął sam silny i to podkradam od niego, to wyglądają tak jak skrzynka narzędziowa z Iska albo z jakiegoś taniego marketu. I taka jest prawda. Odpalamy. Och, ten piękny bulgocik i to mruknięcie, jak ja to kocham. Natomiast jak powszechnie wiadomo, ten samochód ma taką trakcję na zimnych oponach, że należy je rozgrzać, zanim zacznie się jechać. Przyciśnij ojkę, by... Chyba już wystarczy. O, a jakbyście od razu pytali o to, ile pali Mustang w takim codziennej eksploatacji, to tu jest z podróży na Silesia Ring wczorajszej i jakiś tam 150 innych kilometrów, 12,7. Przy czym była to raczej jazda dynamiczna. A teraz zobaczymy, ile podczas jazdy niedynamicznej będzie spalał. O, takimi bocznymi drogami sobie tutaj pojeździmy, pięknymi opolskimi. Opowiemy sobie co jeszcze o tym, czy ten samochód nadaje się naprawdę do codziennego użytkowania i czy sprawia Wam tym użytkowaniem frajdę. Bo o to chodzi, jak kupujecie takie auto. Nie kupujecie go ze względów praktycznych. Macie w dupie to, że tam nawet dzieciaki nie będą miały wygodnie. W pompie macie tak naprawdę nawet tę jakość wykonania, bo za te, w tym wypadku 330 000 złotych, wyjątkowej wersji Mach 1, jesteście w stanie przymknąć na to oko. I jak się jeździ Mustangiem? Przede wszystkim, słuchajcie, to jest tak, że nim wcale nie musicie, żeby się z niego cieszyć. Samo to, co tam słyszycie, co się dzieje z tyłu, już samo to jest rekompensatą absolutnie wszystkiego, bo współcześnie żaden samochód nie wydaje z siebie tak soczystego, tak głębokiego, tak pięknego dźwięku. Naprawdę. W trybie normalnym reakcja przepustnicy, tej powiększonej, 87 mm i w ogóle, nic nie zmienia. Zobaczcie. To był na chwilę wciśnięty pedał gazu do podłogi. Następuje tylko redukcja. Zobaczcie, jedziemy sobie spokojnie 50-60, wciskam gaz i puszczam. Ale to jest wina tak naprawdę skrzyni biegów. Wyobraźcie sobie, że do w sumie sportowego samochodu, który ma 460 koni, który może jechać 267 na godzinę, który robi setkę w 4,4 sekundy rzekomo, wpakowano 10-biegową skrzynię biegów. W związku z czym ona nie bardzo wie, co ma robić. Jedziecie sobie na 8 biegu na przykład i dochodzicie do wniosku, że chcielibyście kogoś wyprzedzić. Wciskacie zatem gaz, a skrzynia się zastanawia, wrzucę chyba 7, a może 5. 6 będzie może, a może jednak 8? Dawaj 3! 8 to jest aż nadto.
ale już byłoby akceptowalne, bo na przykład BMW mają 8 biegów, moja Supra ma 8 biegów i ten 8 bieg jest nad biegiem, a 7 biegów naprawdę pełnią funkcję, gdzie tam szafują sobie tymi biegami i robią to sprawnie. 10 jeszcze w wolno sącym silniku naprawdę jest to lekkie przegięcie. Szczególnie, że zobaczcie, jedziemy sobie teraz na 9 biegu, 80 na godzinę, on jeszcze nie wrzucił dziesiątki, silnik ma 1400-1500 obrotów. Natomiast faktycznie, jak wbijecie i poczekacie chwilę, o, widzicie teraz, dokładnie teraz była taka sytuacja. Z 9 na 5 doszedł do wniosku, że 5 jednak to za wysoko i zbił jeszcze na 4, choć pedał gazu trzymałem dokładnie w tej samej pozycji. Prowadzenie, wiem, podobno coś zmieniono tam ze stabilizatorami, poprawiono układ kierowniczy, jakieś tam wprowadzono zmiany. Natomiast nadal macie wrażenie, że prowadzicie po prostu amerykański samochód. Czyli trochę jak kuter rybacki. Więc nie jest on ani specjalnie precyzyjny, jest raczej taki... Szukam dobrego słowa, żeby go określić. Owszem, jedno na pewno trzeba mu oddać. Ze wzrostem prędkości wyraźnie czujecie, jak ta kierownica stawia większy opór, ponieważ to wspomaganie jest progresywne. Im szybciej jedziecie, tym ten opór ma być większy dla lepszego czucia. Natomiast nadal jest on taki po prostu... nie wiem, gumowaty. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to czujecie, że ono ma takie dosyć sportowe nastawy, ale jednocześnie pozostaje bardzo komfortowe w takim normalnym użytkowaniu. To jest to Magnerite, co oznacza, że oczywiście jak wrzucicie tryby sportowe i tak dalej, to się podobno utwardza. Natomiast i tak nawet w tym trybie utwardzonym, o teraz przejechaliśmy po tarce, ono pozostaje na tyle komfortowe, że naprawdę bardzo dobrze izoluje Was w takim codziennym użytkowaniu, na dziurach, kolejnach od tego, co dzieje się na asfalcie, od tych dziur, od tych kolei. Multimedia klasyczne dla Forda. Jak podłączycie kabel, to będziecie mieli Apple CarPlay i będziecie mieli Android Auto. Przyciski pozostały fizyczne do klimatyzacji i bardzo fajne i są w mustangowym stylu. Generalnie to wszystko tu jest w mustangowym stylu. Nawet te zegary, pomimo tego, że są cyfrowe, to mi to nie przeszkadza, bo są czytelne, mają duże cyfry, wygląda to fajnie. Natomiast wraz ze zmianą trybów, o teraz stoimy na przejeździe, to mogę Wam pokazać, wraz ze zmianą trybów zmienia się również grafika, bo na przykład, o, wejdziemy sobie, proszę, w tryb sportowy i mamy tutaj obrotomierz, a tutaj mamy prędkościomierz, a jak wejdziemy sobie w tryb taki wyścigowy, to w ogóle to się zmienia i na górze mamy obroty, a tutaj mamy prędkościomierz i on tak pokazuje. Można to wyłączyć. Widzicie, żadnego nawet systemu start-stop, tylko on sobie cały czas poburkuje, nawet jak stoicie na przejeździe kolejowym. I bardzo dobrze. Takich samochodów nam dzisiaj brakuje. I znowu słoneczko. Teraz sobie tak jechaliśmy wolniutko, tam pobawiliśmy się trochę przepustnicą, on redukował biegi, więc wtedy spalanie mogło rosnąć. Jest 11,1 litra z bocznych dróg. Z doświadczenia wiem, że w dyszce możecie się zamknąć. Natomiast pytanie, no, tu jest niewielki zbiornik paliwa, bo ma 60-61 dokładnie chyba litrów. No a Wy chcielibyście czasami gdzieś dalej sobie skoczyć takim Mustangiem, żeby pochwalić się znajomym, którzy mieszkają 500 km dalej. I pytanie, czy na przykład taką autostradą 140 na godzinę jadąc przepisowo do tych znajomych dojedziecie na jednym tankowaniu. Jesteśmy w pobliżu autostrady, więc nie omieszkamy tego sprawdzić. O, i teraz dopiero, słuchajcie, ależ to jest silnik! No nie mogłem sobie darować! Słuchajcie, jadę i mówię tak, nie wypowiadam się na razie, ale powiem Wam, że tak jak jadę i tak wciskam gaz, to tu nie ma mocy. A to o to chodzi w tym silniku, że on zaczyna jechać dopiero jak ma 5-6 tysięcy obrotów. Jak ten moment się pojawia gdzieś tam w pobliżu tych 5-6 tysięcy obrotów, jak ta moc napływa radośnie i do 7,5 tysiąca prawie się, no kur, chyba nie sprawdzę tego spalania. Zobaczcie, on dopiero obłędnie przy tym brzmi, naprawdę przy tym przyspieszaniu, a jadę jeszcze w tym cichym ustawieniu tłumika i chyba se go zmienię, wiecie? Proszę, tu jest taki... A nie, jadę w normalnym, przepraszam. Dobra, to najpierw zobaczmy cichy i pojedźmy najpierw 140 na godzinę i sprawdźmy, jakie tu będzie zużycie tego paliwa, dobrze?
I proszę mnie tam nie kusić z tyłu silnym. Normalnie to jest, słuchajcie, tak jak człowiek przyspiesza i to w tym trybie normalnym, jakby nagle przy tych 5000 obrotów ktoś autentycznie konia spiął ostrogami. On wtedy zaczyna, kurde, jechać. Wtedy budzi się w nim jakieś ta dusza Mustanga takiego szalonego i mówi: dobra, to jest ten moment, ja kocham te wysokie obroty. Takich wolno ssących silników dzisiaj się nie robi. Kto jeszcze ma taki silnik? Lexus tylko. V8, 5-litrową również, wolno ssącą w RCF-ie i w LC500. I kto jeszcze? Jeszcze jedną taką markę znacie? Wolno ssące V8. Kiedyś w Mustangach, tych starszych przede wszystkim, które nie miały jeszcze żadnych systemów, było tak, że jak tylko zaczęło mrzyć czy kropić, no to od razu równie mokro robiło się Wam w gaciach, bo ten samochód potrafił wyprowadzić naprawdę z równowagi i całą budę i całego człowieka i pofrunąć gdzieś w las. Zresztą z Mustangami do dzisiaj tak jest, że jak ktoś nierozsądny powyłącza kontrolę trakcji i będzie jeździł po drogach publicznych, szczególnie właśnie z niedogrzanymi tylnymi oponami, bo jak są zimne, no to 529 Nm tam, 450 koni w wersji GT, no to wystarczy w takich warunkach delikatniejsze wciśnięcie gazu. Dziękuję, do widzenia. Powiem Wam, że jadę teraz w takiej ulewie, oczywiście przepisowo, ale jednak mam poczucie, że nie mam poczucia, że coś jest nie tak. Nie czuję się niepewnie, nie czuję się zagrożony. Poprawnie skręca, czuję, że ma przyczepność cały czas i na przedniej osi, i na tylnej osi. Mam takie poczucie nawet, że aerodynamika tutaj swoje robi, bo jest tak, że poprawiono to podwozie, w sensie zabudowano znacznie lepiej. Tam pojawiła się ta lotka, udało się poprawić siłę docisku o 22% i naprawdę jest to czuć, szczególnie w takich warunkach, gdzie pada, nawierzchnia jest mokra, a wy jedziecie i naprawdę o nic się nie martwicie. I naprawdę nie jest tak, że ten samochód budzi jakiś straszny strach w takich warunkach. Absolutnie. Natomiast to, na co warto też zwrócić uwagę, to przy takich 140 jedzie sobie na 10 biegu, ma 2400 obrotów i jest w nim, jak na sportowy samochód, zaskakująco cicho. Czasami sobie, zobaczcie, dodam sobie gazu i słyszę ten... To jest niesamowite, słuchajcie, że nie tylko to słyszycie, ale też to czujecie, te 8 garów na prawej stopie, bo ten pedał gazu tak jakby delikatnie drżał, jak dodajecie gazu. Wrażenia odsłuchowe i z takiej jazdy cruisowej tym autem są naprawdę świetne. Siedzę w nim i się śmieję sam do siebie. Nie muszę nim jechać 200 na godzinę, nie muszę go pałować. Wystarczy, że jadę 140, 120 ze stałą prędkością, czasami sobie muskając pedał gazu, żeby tego posłuchać. I samo to sprawia człowiekowi taką radość, to jest taka magia to auto, że coś niesamowitego. I spala w takich warunkach jakieś 12-13 litrów paliwa. O, widzicie to tutaj. Co oznacza, że dojedziecie te 500 km na styk na jednym zbiorniku paliwa. 4 razy poprawione chłodzenie. Chłodzenie oleju w silniku, chłodzenie oleju w skrzyni biegów, chłodzenie hamulców i chłodzenie tylnego napędu. I na to głównie tutaj postawiono nacisk w przypadku Macha 1. Jak to będzie zdawało egzamin? Przekonamy się o tym przy wyższych upałach i jak zrobimy kilka okrążeń na pełnym takim gazie. Natomiast troszkę poprawiono też zawieszenie i troszkę to czuć. Owszem, nadal jest to specyfika amerykańskiego samochodu, który lubi się przechylać, natomiast nie ma już takiego dramatu jak kiedyś. Już nie możemy go nazwać takim typowym muscle carem pływającym po drodze, który bał się zakrętów i potrafił dobrze jechać tylko na prostej. Tutaj już jest naprawdę znacznie lepiej. Powiedziałbym, że nieporównywalnie do tego, co było. Natomiast w porównaniu z europejskimi samochodami nadal jest tutaj mało sztywno, a raczej bardziej komfortowo i miękko. Co nie oznacza, że w takich warunkach torowych nie cieszy. Przeciwnie, sam ten hałas dobiegający spod maski i tam z tego tłumika sprawia, że macie banana na twarzy. Jedziemy tutaj 200, przekroczyliśmy 200, uwaga, hamowanie. Tu zazwyczaj przy tym pierwszym hamujemy i to jest ostatni punkt, w jakim można hamować Mustangiem. Przy 200 na godzinę i ten pierwszy słupek. Jak później byśmy zaczęli, to już by nas mocno wypluło. No nie jest to precyzyjna maszyna do zabijania, jeżeli tak mogę się wyrazić, ale jest to samochód, który ma naprawdę mega potencjał i potrafi cieszyć.
to jest naprawdę szykana, którą normalnie każdym autem przejeżdżam 130, 140, najlepszymi 150, 160. Tutaj spokojnie wyciągnąłem 130, co naprawdę nie jest złym wynikiem, jak na cywilne auto. A jeszcze miałem zapas, myślę, że do 140, 150 byśmy spokojnie doszli. No dobra, to teraz czas na ten przycisk, czyli kontrola trakcji. ESC wyłączone, czyli elektroniczna stabilizacja toru jazdy. I teraz zobaczymy. Kurde, powiem Wam, że ma nieźle tego gripu. Wyłączona kontrola trakcji, a on jeszcze nawet skręca. O, teraz dopiero poszedł bokiem. No i tak jakby tutaj była faktycznie szpera z tyłu, bo poczułem takie małe, drobne przycięcie, ale ładnie się prowadzi bokami, jest bardzo przewidywalny. Wystarczy tylko delikatnie, pulsacyjnie dodawać mu gazu, robić kontry kierownicą i fajnie to robi. I tutaj zmieniamy. O tak, i teraz uwaga. Iha. No. Ładnie. Natomiast skrzynia się gubi w takich momentach, ta automatyczna. I rzeczywiście, jeżeli tak zamierzacie jeździć, czyli pobawić się na bok, zabawić się na boku, to tu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie skrzynia manualna, gdzie wrzucicie sobie bieg i będziecie lepiej nad tym wszystkim panowali. Bo tu, przynajmniej przy włączonym automacie, nie jesteście do końca w stanie zapanować przy tych 10 biegach. To przynajmniej, tak jak mówiliśmy, o 3 biegi za dużo. No teraz było lepiej, jak sobie zredukowałem. Natomiast teraz na przykład doszedł już do granicy obrotów. O, a teraz zmieniłem bieg w trakcie slajdu i obroty spadły. Więc lepiej chyba będzie to zostawić, w tej pozycji. Ta skrzynia jest całkiem dobra do jazdy sportowej, takiej na torze, czyli do robienia dobrych czasów. Mówię całkiem serio, nie musicie się tutaj bawić, martwić o to, który bieg wrzucacie, który macie, a którego nie macie. No co zrobiliśmy, to ja nie mogę. I dzięki temu właśnie, że go przebudowano odpowiednio, dzięki temu, że macie tutaj poprawione chłodzenie 4 bardzo ważnych elementów oraz to poprawione oddychanie tego silnika, czyli ten kolektor dolotowy zwiększony. Wszystko to naprawdę sprawia, że ten samochód po prostu zaczyna Wszystko to sprawiło, że ten samochód na torze naprawdę jest nie do zamęczenia. Przynajmniej tak mi się wydaje po tych 10 kółkach. I zobaczcie, już wyciska ze mnie 7 poty. Wiecie, czego on potrzebuje? On potrzebuje lepszych hamulców. To jest na dobrą sprawę jedyna rzecz. O, teraz mu na przykład przycięło. Czemu zmienił bieg? No, beznadziejna jest ta skrzynia biegów. Mówię to całkiem uczciwie. Zaoszczędźcie 10 000 złotych, weźcie manual. Nawet jeżeli będziecie wolniejsi na okrążeniu, na kółku, to będziecie mieli więcej frajdy. Dobra, dla przyzwoitości sprawdźmy jeszcze, czy zrobi te 4,4 sekundy do setki z tym automatem. Tyle obiecuje przynajmniej producent, tylko jak to teraz zrobić? Tu jest to. Track Apps, mamy coś takiego. Wydajność hamulców, pomiar przyspieszenia 0-100. Proszę bardzo. O, nawet tutaj mamy jakieś... No i co? Tak to działa? Dobra.
Czyli co, ale to muszę chyba... Czas okrążenia to nie. Opcja startu, chyba to. Odliczanie tor wyścigowy automatyczne. Automatyczne. Dobra, okej. I co teraz? Jest. I teraz. Będzie to bardzo trudne do wykonania. 5,4 w tym momencie się pojawiło. To sprawdźmy jeszcze raz, ale już naprawdę ostatni. Nie mam siły. Mustang z manualem nie zrobi. Mustang z automatem też ma problem. Pięć i 5. Dziękuję. Nie umiem. Jak nie ma procedury startu, nie bawię się. Do widzenia. Nie do tego ten samochód stworzono. Mam w dupie to, że nie robi 4,4 albo żebym musiał stać pół dnia i kombinować, żeby zrobił. W niemieckim samochodzie wsiadam do auta, wciskam gaz i mam zrobione w tyle, ile podaje producent, ewentualnie o 200 lepiej. Tutaj o całą sekundę gorzej. I wiecie co? I mam to w głęboko, bo nie do tego zbudowano Mustanga. Mustanga zbudowano w zupełnie innym celu. Mustanga zbudowano w takim celu. O! Prawda? Przyznacie mi rację, nie? Tak zupełnie szczerze. W warunkach torowych każde europejskie auto tej klasy objedzie Mustanga Mach-E, bo europejskie auta mają mocniejsze te silniki, choć zapewne o mniejszej pojemności i turbo doładowane, bo europejskie auta mają lepsze zawieszenia, bo europejskie auta mają bardziej dopracowane skrzynie biegów, lepsze układy kierownicze i mnóstwo innych rzeczy. W dodatku są mniej plastikowe, bardziej zaawansowane technologicznie, ale nie mają jednej cechy, którą ma Mustang. Szczególnie w wersji Mach-1. Nie mają charakteru, a to ma charakter łobuziaka, takiego łobuziaka, który strzela do gołębi z procy, który podpalił kosz na śmieci w kiblu, który pyskuje nauczycielom, a mimo wszystko wszyscy mu to wybaczają i uwielbiają go za to. I mało tego, nawet mu tego zazdroszczą, bo jest czarujący, bo jest przystojny, bo pięknie brzmi, ma dobrą gadanę i wczoraj przeleciał nauczycielkę z Polaka. To jest prawdziwy samiec w świecie zniewieściałej motoryzacji. Takie mam zdanie o tym samochodzie. Możecie nim jechać, jarać szluga i będziecie wyglądali jak 100% facet.